Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do drugiej części testów radiotelefonu Radio DT. W pierwszej części widzieliście ogólny przegląd, pokazałem tam pewne funkcje, ogólnie co to urządzenie potrafi. Teraz w drugiej części zapowiadany test radiowy, czyli będę chciał pokazać, jak to urządzenie odbiera na różnych pasmach, to co standardowo robię ze wszystkimi radiotelefonami. Na końcu będą pomiary. Ze względu na duży zakres tutaj odbieranych częstotliwości, troszkę film ten będzie trwał, pewne rzeczy skrócę do minimum, troszeczkę ograniczę zakres pomiarów na VHF, UHF, tylko do podstawowych i troszeczkę na początku będzie przeglądu, jeśli chodzi o pasmo długo, średnio, krótkofalowe i od tego zaczniemy, także zapraszam do oglądania. Ja telefon już podłączyłem, jest podpięta antena. Zaczniemy od pasm niskich, czyli od tej funkcjonalności, która jest taką dodatkową, tą nowością, nazwijmy to, w tego typu urządzeniach. Oczywiście już w niektórych to się pojawiało, czyli odbiornik pasm krótkofalowych. Podpiąłem antenę zewnętrzną, ponieważ tutaj w tym miejscu, gdzie jestem, gdzie jak wiecie dookoła pracują urządzenia, odebranie czegokolwiek na antenie wewnętrznej graniczy z cudem, oprócz oczywiście zakłóceń, jakie tutaj są, więc to by nie miało najmniejszego sensu. Anteny, które były dołączone w zestawie, być może jak przyjdzie tutaj jakaś wolniejsza chwila, jakimś wieczorkiem po prostu pójdę w plener i zrobię osobny test i pokaz, jak to urządzenie odbiera na tego typu antenach, ale to już w osobnym filmie, jeżeli czas pozwoli. Teraz chciałbym tak pokrótce zaprezentować odbiór. Antena zewnętrzna FD3, jest to niesymetrycznie zasilany dipol, także z jednej strony dobra, z drugiej zła. Pamiętajmy, że to urządzenie nie posiada filtrów wejściowych, więc jest nieodporne na zakłócenia pozapasmowe. Tym bardziej zobaczymy, jak to funkcjonuje. No i przejdźmy teraz. Odpiąłem jeszcze antenę tą VHF, UHF. Z tego powodu, co Wam wcześniej opowiadałem, że w momencie, jak tutaj coś odebrało w tym paśmie, to automatycznie się tam przełączało. Nie wiem, jak to wyłączyć, nie znalazłem jeszcze tego, więc w tej chwili pracujmy bez anteny. I przechodzę do pasma tutaj AM, LW, czyli AM długie fale od 153 kHz. No i tak szybko przelecimy, ale o tej porze specjalnie nie mamy się spodziewać nie wiadomo czego. No i częstotliwość 225 kHz, czyli Warszawa 1, nadajnik w Solcu Kujawskim. No i słyszycie tutaj bardzo ładnie to urządzenie to odbiera, więc tutaj nie ma problemów. Na antenie podłączonej tutaj bezpośrednio do gniazda, nie zewnętrznej, też tą Warszawę odbieramy. Oczywiście nie w tych warunkach tutaj u mnie, co mamy zakłócenia. Przejdźmy na inne pasmo, czyli na średnie fale MW. No myślę, że w tej chwili, tak jak powiedziałem, o tej porze to ciężko będzie coś tu odebrać. Krok mam ustawiony 1 kHz, to jak wiecie można zmienić. 1, 5, 9, czyli ten radiowy 10, 100. Także jest ta opcja też zmiany kroku. No ale tutaj chyba nic nie odbierzemy, więc w tej chwili nie jestem w stanie Wam pokazać. No ale radio chodzi tak samo jak na falach długich. Zrobię szybciutkie pomiary w AM-ie czułości, takiej nazwijmy to użytkowej, czyli sygnału, przy którym w tych pasmach radio zaczyna coś odbierać. Oczywiście w paśmie średniofalowym, bo generator, który mam, chodzi od 400 kHz. A więc teraz przejdźmy tam, co najważniejsze dla nas, czyli pasmo krótkofalowe. Zmienię modulację, bo to wystarczy. Wejdę na USB na razie. Będę chciał zacząć od 14 MHz i to, co wcześniej wspominałem, przy zmianie modulacji odbieranej radio się inicjalizuje, co troszeczkę tutaj trwa. I to mi się tutaj tak bardzo już wtedy nie podobało.
bo nie można sobie tak szybko raz, dwa przejść z emisji na emisję. Zwłaszcza nie można przejść w trakcie nasłuchu, więc to troszeczkę tak można by to zmienić. No i jesteśmy w paśmie 14 MHz. Spróbuję szybko. No, słyszycie, tutaj mamy RTTY. No i jak słyszycie, stacja z Włoch. Słyszymy też jak słyszycie, radio odbiera. Oczywiście, tak jak powiedziałem, z anteną zewnętrzną. To, co wspominałem w pierwszej części, widzicie, że jest ustawione BIFO plus 200, bo jeżeli bym ustawił na 0, no niestety niejako będziemy poza kanałem, nazwijmy to, jeżeli chodzi o SSB, i dźwięk będziemy mieli zniekształcony. No wynika to, da polska stacja, Przygotowanie ogólne, Delta Lima 1, November 3 a nie, Hotel. Polak z Niemiec. Niestety wewnętrzny generator jest troszeczkę ostrojony, no i stąd jest ta odchyłka tutaj, jeżeli chodzi o konieczność przestawienia BIFO. Możemy zmienić szerokość pasma. Weźmy sobie, zmniejszmy do najmniejszego, czyli pół kilo. No i tutaj już to jest typowo do CW. Widzicie, jak jest audio stłumione. Natomiast co może być problemem tutaj? No fakt, że jeżeli chodzi o krok przestrajania, mamy tylko 1 kHz. I w tym momencie, jeżeli chcemy przestrajać właśnie w przypadku CW, no to będzie to bardzo trudne, no bo w 1 kHz, no tam możemy mieć 2-3 stacje, nawet więcej. I przydałoby się dokładniejsze dostrajanie. Dochodzenie tym BIFO do tego, no troszeczkę tu się mija z celem. Myślę, że jeżeli byśmy mieli mówić o pełnej funkcjonalności, no to powinniśmy mieć tutaj krok przynajmniej 100 Hz. A mamy 1 kHz, więc w tym momencie te dostrajanie no nie jest tutaj zbyt dokładne. No i tak samo wiem, że w wielu urządzeniach funkcjonuje to podobnie, że po każdym takim przestrojeniu o ten kilohertz, nazwijmy, mamy taki nowy zaskok generatora i układu. No mnie to się troszeczkę słuchowo nie podoba, no ale tak te jednoukładowe odbiorniki, no bo to tak mniej więcej jest zrobione, funkcjonują. Jest to koszt, jaki płacimy za cenę. Dziwnie to brzmi, ale tak, mamy niską cenę, więc są też tu z tym związane są też niedogodności. Także jak słyszycie, radio funkcjonuje. Ja przejdę może jeszcze na pasmo 700. Tutaj zmienimy na LSB. Zobaczymy. Mamy tutaj ślad jakiejś stacji. Esmet pokazuje S9 plus 10.
Niestety u mnie na każdym odbiorniku, jeśli chodzi o pasmo 7 MB, 3,5, są potężne lokalne zakłócenia. Dlatego chciałem zacząć od pasma tutaj 14 MB, ale przejdźmy na 18. No i tutaj to już chyba każdy wie, co to za dźwięki, czyli FT8. No i to też odbieramy. Nie będę tutaj chodził po dalszych pasmach, bo trudno powiedzieć, co tam gdzie słychać, i no, forma tego przełączania bezpośrednio tymi guziczkami no nie jest tutaj najwygodniejsza. Oczywiście można wykorzystać ten tutaj analizator widma, nazwijmy, który robi nam, powiedzmy, za skaner w tym momencie i przelatuje sobie od 18020 do 18181. No tak w tej chwili jest ustawiony. Tu mamy próg, kiedy miałby się nam zatrzymać. No ale to też nie jest ta forma. Ja jednak osobiście jestem zwolennikiem gałki i kręcenia. Na przyrządach sprawdzimy jeszcze czułość tak naprawdę toru SSB. Też na zasadzie takiej zobaczymy, przy jakim sygnale słyszymy odbiór tego w tym urządzeniu. No tu mamy piszczenie, także wiecie, jak ten dźwięk FT8 wygląda, bo myślę, wiele osób z tego korzysta. Ja teraz przejdę do standardowego testu na paśmie VHF, UHF, to co robię z tą anteną moją, nazwijmy to testową, tam i jeszcze pasmo lotnicze, ale postaram się skrócić to jak najbardziej do minimum. No i mamy radio już podpięte do tej anteny, co zwykle zewnętrznej, prawie, ale zawsze na niej robię testy na wszystkich urządzeniach, więc warunki są te same. I standardowo szybciutko odbiór beacona, czyli 144 415. Nic nie słychać, otwórzmy blokadę. No mamy tam ślad nośnej. Poczekajmy, jak zacznie nadawać znamiennik. No nie wiem, czy to słychać, ale ślad jest, czyli no mniej więcej tak na takim samym poziomie jak większość urządzeń, które tutaj testowaliśmy. Odbiór pasma lotniczego. O, no i tu jest wada, która się pojawia w wielu urządzeniach. Wada, błąd programowy. Widzicie, co się dzieje? Gdy blokada jest otwarta, nie jestem w stanie nic stukać. I tak samo jest przy odbiorze czasami. Nie mogę nic zrobić, jeżeli radio odbiera. Gorzej, jak zatrzyma się na jakimś prąchu, no i w tym momencie jest problem. Także to jest błąd do usunięcia, bo to tak nie powinno funkcjonować. Teraz na szybko, jako że radio ma pasmo lotnicze, przechodzimy na standardową częstotliwość. I odbiór jest tutaj bardzo ładny. To, co powiedziałem wcześniej na plus, że w tym radiu, jeżeli wchodzimy w pasmo lotnicze, z automatu przestawia się na AM. Mieliśmy urządzenia, które tego nie robiły i trzeba było ręcznie za każdym razem zmieniać AM, FM, no to troszeczkę było bez sensu. Tutaj, jeżeli chodzi o odbiór, nie ma problemów. Powiem szczerze, że może z raz czy dwa zdarzyło się przy bardzo, ale to bardzo silnym sygnale zniekształcona modulacja, niejako zatkanie tutaj odbiornika, ale to było sporadyczne. Także jeżeli chodzi o odbiór AM, więc dla tych, co to lubią, to specjalnie tutaj dobrze może funkcjonować. No przy okazji, jakby dobrze poszło, mogą wiadomości pogodowe, transmisje odbierać na KF-ie na 5 MB, 4 MB, tam gdzie są one nadawane. W SSB też pewnie by mieli taką możliwość. Jeszcze jedną częstotliwość, czyli pogodynkę, nazwijmy to. No, jest ślad. Jest ślad i tak w większości stacji to było. Nie wiem, czy to słychać dobrze przez mikrofon.
Ja tutaj ślad transmisji słyszę, no więc te podstawowe testy są zrobione. Jeszcze jeden taki szybciutki odbiór bliskich sobie, że tak powiem, sąsiedniokanałowych sygnałów na paśmie 427. Zobaczymy. No i niestety nawet nie mogę tutaj przy otwartej blokadzie. No, tak, to jest błąd do zgłoszenia. I to jest ten sygnał, o którym tutaj właśnie mówiłem. Sprawdzam selektywność i jak te radio sobie radzi obok. Oj, tutaj ładnie te następne słabe też odbiera. Bo to jest nadajnik lokalny, który mam tutaj na, no, w zależności od anteny, nawet powyżej minus 60 dBm ten sygnał jest, także bardzo silny. No i część radii głupieje. Kompletnie z tym sobie nie radził na przykład skaner typu Uniden SDS 100 czy 200, który jest najgorszym odbiornikiem, ale to zupełnie inny temat. Także tutaj, jeżeli chodzi o selektywność, widzę, nie ma problemu. Nie odczula się te radio. Sygnały, które są dwa kanały obok, bez problemu odbiera tutaj. Także nie ma najmniejszego problemu. Ogólnie przez ten czas, co sobie je poużywałem, odbiornik, jeżeli chodzi o pasmo VHF, UHF, sprawuje się bardzo dobrze, ładnie się otwiera blokada, ładna jest tutaj jakość dźwięku. Ja specjalnie nie mam zastrzeżeń, jeżeli chodzi o te pasma. To widzieliście tak szybciutko, co to odbiera na KF-ach, na długich, średnich. No na średnich nie zobaczyliście, bo nie było co. Być może, tak jak powiedziałem, z antenami tutaj i w plenerze zrobię jeszcze jakieś testy. A teraz, no cóż, no do najważniejszego testu przechodzimy, czyli pomiar czułości, mocy i tego, czy to urządzenie sieje poza pasmem. To jest takie dla mnie dosyć istotne z punktu widzenia jednak czystości widma elektromagnetycznego i te testy zawsze wykonuję. Zacznę od testów oczywiście na pasmach niskich, tam tylko czułość, tak pobieżnie, i potem do standardowych testów VHF, UHF. No i jesteśmy już na stanowisku pomiarowym, widzicie radio, widzicie standardowy odczyt z ekranu przyrządu. I szybciutko zaczynamy. Tutaj taki szybki test czułości w paśmie średniofalowym 520 kHz i zaczynamy. (7,23 mikrowoltów). No jest to taki poziom przeciętny, nazwijmy. Nie jest super. Mogło być na przykład 2, ale jak na takie urządzenie nie jest to źle. Ja jeszcze zrobię na skraju pasma, czyli 1600. (4,16), czyli widzicie, że na wyższej częstotliwości już ta czułość się poprawia i wydaje się to być normalne, biorąc pod uwagę konstrukcję tych urządzeń. Teraz szybciutki taki test czułości na SSB. Ja tu zaraz przestawię urządzenie i będziemy to testowali. Teraz mamy częstotliwość 1800, oczywiście z przesunięciem, żeby było słychać. No i sprawdzamy, jaka czułość. 0,11 mikrowoltów. Przy 0,20 jest ślad. No przy 0,6, 0,8, 3,1 już mamy dosyć ładny. Oczywiście zaszumiony jeszcze sygnał, ale urządzenie odbiera. Teraz 3,5 mega. Mamy 3600 i sprawdzamy. Przy 30 jest. No, zbliżona ta czułość. Aczkolwiek mam wrażenie, że troszeczkę gorzej niż na 1,8. Jesteśmy na 700. 0,20 już coś słyszę, aczkolwiek przesunięcie jest troszkę inne. 0,8. Tu się wydaje troszeczkę już lepiej niż na 3,5. No i teraz szybciutko 14, 21, 28 i 14100. No tu jest dużo lepiej. 21 mega.
Tu jest troszeczkę słabiej i też widzicie, że już te przesunięcie częstotliwości się zmienia. Także troszeczkę tutaj nie chodzi to zbyt stabilnie. To już nie jest ten ton, który był 1 kHz mniej więcej. Tu widzicie, że to już jest 700 Hz. Także nam się troszeczkę ta częstotliwość przesunęła. I 28 MHz. No tu jest troszeczkę lepiej. Oczywiście też ten sygnał już jest w tej chwili w granicach 800 Hz. Także tutaj nam się to przesuwa, a zróbmy jedną rzecz. Ja teraz zwiększę ten sygnał i zmienimy częstotliwość BIFO. Jest plus 200. Zróbmy 100. No widzicie, że się przesunęło. Teraz jest 700, a zróbmy 400. No i wróciło na prawie 1 kHz. Także widzicie, że to jednak działa, ale widzicie, każde uderzenie zwłaszcza w tym miejscu powoduje odpłynięcie. No nie jest tu, jeśli chodzi o SSB, to idealnie stabilne, co zresztą było widać i słychać, jak przemiatywaliśmy różne pasma. Ale do takiego nasłuchu w terenie to myślę, nie jest to aż taka wada, żeby uniemożliwiała słuchanie. Tak samo jak czułość, no jest na przeciętnym poziomie i w zupełności do takich zastosowań wystarczy, zwłaszcza, że tak jak powiedziałem na wstępie, to urządzenie nie ma. No troszkę za bardzo. To urządzenie nie ma filtrów, więc i tak przy tych silniejszych sygnałach po prostu by zgłupiało, gdyby miało troszeczkę lepszą czułość, więc niewiele by to zmieniło. Teraz przejdę do pomiaru czułości w paśmie VHF, UHF, następnie pomiar mocy i analiza widma, jakie ten sygnał wychodzący z tego radia sobą przedstawia. No i jesteśmy w trybie już FM. Standardowo zaczynamy pasmo VHF, początek 139 MHz. Zero 25 mikrowoltów. Bardzo dobrze. 145. A niech będzie 145,010, tak mi wyszło. Zero 26, no ciuteńkę, gorsze to błąd pomiarowy. I końcówka pasma 173. No i tutaj też ciuteńkę spadek, ale to mniej więcej na tym samym poziomie, także czułość uważam bardzo dobra. I teraz weźmiemy jeszcze w środku, zmierzymy, bo to radio też tam odbiera, zobaczymy jak. Weźmy 250 0,50. Tutaj chyba za dobrze nie będzie. 0,79, no już dużo słabiej. 300, weźmy 45 0,50. Tu już dużo lepiej, nawet bardzo dobrze. Co jest ciekawe, w wielu takich urządzeniach 200 MB jest najgorszym miejscem, jeżeli chodzi o odbiór i nadawanie. No i teraz już lecimy na 400 MB. Robimy na 403 na przykład. Bardzo dobrze, 0,23. 435, czyli pasmo amatorskie. Zero 21, bardzo ładna czułość, jeżeli chodzi o to pasmo. 450. Bardzo ładnie, 0,23. Końcówki. Idziemy nawet dalej, 485 na przykład.
0,26 bardzo ładnie. No i teraz już tak daleko, 521 niech będzie. A nie, tu już radio nie odbiera, czyli 519, 500. Tu jeszcze odbiera. .23, czyli tutaj w większości pasma ta czułość jest na poziomie 0,23, 0,25, 6, troszeczkę na 200 mega chodzi sobie gorzej, ale tam specjalnie i tak nie ma co odbierać. Teraz szybciutko przejdziemy na pomiar mocy. Najpierw w paśmie 3 moce w paśmie amatorskim i potem pełna moc na skrajach pasma. No i zaczynamy 145 mega, mała moc, 1,8 W, 435. Najpierw zmieniam częstotliwości zamiast mocy, bo tak szybciej. 1,43. No i teraz zmieniamy moc. Nie pamiętam, który to jest guzik. Już znalazłem, dwójeczka. Moc średnia będzie teraz. 435 mega moc średnia. 4 W, bardzo ładnie. 145 mega moc średnia. 4,18, 4,20, czyli tak samo mniej więcej jak na paśmie UHF i moc duża. Uwaga, 145 mega moc duża. 7,5 W, czyli to co mówią o tych 8 W by tu się zgadzało i 435 mega. 6,7. No dosyć dużo, 7 prawie watów na paśmie UHF, to rzadko które radio ma. I teraz szybciutko skrajne częstotliwości, 139, 8 watów, czyli nawet więcej, 173, 6 watów prawie, 5,88, 420 zróbmy, bo poniżej to i tak się tam praktycznie nic nie używa. 7 watów i 469, 4,4, czyli tutaj już na paśmie UHF moc spada. Także widzieliście czułość, widzieliście moc i tutaj sprawuje się bardzo dobrze to urządzenie, jeżeli chodzi o te parametry. Teraz przejdę do tego, co dla mnie najważniejsze, czyli czystości widmowej. No i mamy już analizator widma, 145 MHz, duża moc. No i zaczynajmy. No, prawie wręcz idealnie. Tutaj nie ma się kompletnie do czego przyczepić. 435. No i tu właściwie to samo. To co widzimy to jest przykład dobrego nadajnika. A zobaczmy jeszcze na małej mocy. Bo czasami jest, że właśnie na małej jest gorzej niż na dużej. Uwaga. No i tu jest różnica podobna, więc niewiele się zmieniło. I 145. No nie widzę, tu jest nawet lepiej, minus 30 mamy. Także tutaj się poprawiło. Czyli tu nie ma tego zjawiska, że mała moc to jest gorzej, wręcz przeciwnie, na małej jest lepiej, czyli znacząca poprawa. No i jeszcze te częstotliwości poza pasmem, gdzie tutaj bywa różnie, 139. No tu jest gorzej. Nie ma tragedii, ale jest gorzej. I 173. No tu jest bardzo ładnie. I 420 sobie sprawdzimy. Bardzo ładnie. I 469. To była mniejsza moc. No bardzo ładnie. Także jeżeli chodzi o czystość widmową tego urządzenia, to nie mam żadnych zastrzeżeń. Więc zrobiliśmy już wszelkie testy. No cóż mogę powiedzieć, jeżeli chodzi radiowo, nie ma
tutaj się do czego przyczepić. Radio chodzi bardzo ładnie, zarówno jeżeli chodzi o czułość, o moc, o czystość widmową. Także pod tym względem urządzenie można spokojnie używać i żadnych problemów nie będziemy mieli tutaj z odbiorem, czy to pod kątem selektywności, czy otwierania blokady. Tak samo w paśmie AM dla miłośników awiacji i nasłuchów samolotów też bardzo ładnie w tym paśmie chodzi. Pasmo długo, średnio, krótkofalowe, czułości przeciętne, ale też funkcjonuje. Widzieliście troszeczkę problemów z pływaniem tutaj, jak dotykałem ręką. Odstrojenie, nie jest to idealnie strojone, no i samo to strojenie tymi guzikami jest troszeczkę mało wygodne i fakt, że krok jest minimalny 1 kHz, no to tutaj akurat na minus ten krok powinien być dużo niższy, zwłaszcza jeżeli te radio ma przecież możliwość odbioru SSB, to tam ma to bardzo duże znaczenie. Ale tak poza tym, jeżeli ktoś chce mieć od razu kompletne urządzenie z pasmami tymi niskimi, to coś takiego bardzo polecam. A będzie też mógł sobie funkcjonować w paśmie VHF, UHF bez żadnego problemu. To tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że te informacje, które tu przekazałem, Wam się przydadzą, pomogą w decyzji, czy takie radio zakupić. Link do sprzętu, do zakupu jest jak zwykle w opisie filmu. Także dziękuję za uwagę. Zapraszam do innych filmów na moim kanale, do subskrypcji, komentowania, kontaktowania się ze mną, jeżeli są jakieś pytania poprzez e-mail, Facebook, Instagram, Telegram i zapraszam do oglądania kolejnych materiałów, jakie się pojawią zarówno o tym radiu, jak i innych urządzeniach.